wszystkich moich widzów, którzy oglądają moje filmy na temat zdrowia. Jestem Aleksander Хаrecki, jestem kierownikiem Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Zajmuję się rozpracowką metod różnych, które uzdrawiają człowieka. Udoskonaliwаю to, co było wcześniej. I no, piszę książki. Ciekawe, że ich kupują. Sam był zaskoczony tym. Co my dzisiaj będziemy, o czym będziemy dzisiaj gadali? Sprawa w tym, że po przyjeździe do mnie osób z Polski i ja przeanalizował, jak to odbywaється тут. No, jest jeden jakby problem. Ludzie przyjeżdżają z daleka, тут Sybir, jakby bardzo dobre powietrze, dobre wyżywienie, można to zobaczyć, dobre uzdrowienie. Jedyny problem w tym, że nie ma co odwiedzić. Jeżeli tak вот odwiedzić bliziutko тут. Jest daleko różne, można powiedzieć, muzeum tam i wszystko, ale obok тут takich w Symбадzycach na przykład Zamek Książ, jest w górach dużo restauracji. Тут no, poszli pacjenci do restauracji, można powiedzieć, czekali tam pizzу godzinę, zapytali, kiedy będzie, za pół godziny jeszcze. No, półtorej godziny czekać, zdecydowali, że nie będą. Także no, serwis тут na poziomie, jak w Polsce, może 20 lat wcześniej. Życie idzie spokojnie, nie tak jak w Europie, wszystkie biegają. Czasami mnie kojarzyться, że tryb życia тут spowolniony, tak jak na przykład na Dominikanie. Na Dominikanie wszystkie chodzą jak bycem вони пливають, а не chodzą. I tu coś podobne temu. Czas idzie troszeczkę inaczej. I ja naprawdę bardzo dużo myślał na temat tego, czym by zająć tych pacjentów, żeby im czas troszeczkę przyspieszyć i żeby im było ciekawe. I teraz ja rozpoczynаю taki program, można powiedzieć, kiedy będę uzdrawiał za darmo różnych artystów, kto śpiewa, kto tam tańczy, kto no, zajmuje się różnymi takimi rzeczami, gdzie można coś ciekawego przekazać, przyjemnego ludziom. I w zamian na przykład no, w dzień będą uzdrawiać, a wieczorem będą no, coś tam śpiewali, albo tańczyli, albo coś robili. Sprawa w tym, że u mnie jest duży klub, kino, można powiedzieć, wcześniej tam było. I pomieszczenie bardzo duże. To wszystko, stolówka razem z tym klubem posiadaje około no, 1500 metrów kwadratowych. Także to wyposażone było dla 240 osób jednocześnie. No, ja nie będę tyle brał ludzi na to, żeby oni тут byli, to cały bałagan. Lepiej uzdrowić 5-10 osób i pilnować ich zdrowia i wiedzieć, o co chodzi. Ale nawet tych 5-10 osób trzeba, żeby oni czuli siebie przyjemnie. Z tego powodu ja ogłaszаю taki no, jakby program. Kto chce spoza Polski, Rosji, z innych krajów, kto ma jakiekolwiek zdolności do tego, żeby zrobić przyjemne i żeby to podobało innym,
po співанню, по інших rzeczach, to może przyjeżdżać, wysłać mnie, co oni mogą, ja to ocenię, czy to jest przydatne innym, czy nie, żeby to było uzdrowienie duchowe, ja by tak to nazwał. To naprawdę bardzo poważny temat, kiedy człowiek po zabiegach leży, jemu tam smutno, nie ma co robić, a kiedy on idzie jeszcze na jakiekolwiek atrakcje, no to uzdrowienie jeszcze duszy. Także ja będę to robił niezależnie od tego, będą mnie to przeszkadzali, będą mnie pomagali czy nie, ale to będę robił. Ja myślę, że za kilka miesięcy, za parę miesięcy ja to uruchomię. To będzie mnie, no, można powiedzieć, więcej kosztowało, bo tych osób samo sobą trzeba uzdrawiać. To taki, no, jakby propozycja na propozycję. Tak samo teraz uruchamiają program, że no, brakuje pieniędzy na to, żeby wyremontować. Na przykład jest 5 budynków jeszcze do remontu, dużych budynków, które trzeba remontować, koniecznie trzeba. I pieniądze wiadomo, że też nie. I też proponuję firmom budowlanym na przykład uczestniczyć w tym, że będę uzdrawiał ich pracowników albo ich tam kierowników, a w zamian tego, żeby uzdrawiać. Mówię to wam dlatego, żeby wy mieli na uwadze, że у нас ну, дуже осrodок, і ми його зараз uruchomili tylko w tym stopniu, żeby on funkcjonował. Trzeba było no, więcej jak 2 lata, żeby uruchomić to wszystko. Jeszcze wygląda to nie bardzo przyjemnie na zewnątrz, ale w środku już można zrobić tak, żeby no, i zabiegi, i tam spać, można przebywać, można było no, w takich normalnych warunkach. Chociaż wiem, że wiele ludzi jedą na uzdrowienie w ogóle bez względu na warunki. Ja bardzo no, zadowolony i przypominаю czasy, kiedy u nas 15 lat temu w Сибадзicach przyjeżdżali na uzdrowienie i chodzili na zabiegi po deskach, bo jeszcze nie było posadzki. Ale na tyle byli duże efekty, na tyle byli szczęśliwi wszystkie, bo atmosfera była bardzo cudowna. Także ja teraz chciałbym zachęcić do siebie osób, które mogą przekazać ludziom też zdrowie duchowe. I będę to no, rozwijał ten temat bardzo mocno, bo ja już mówię, warunki u mnie do tego niesamowite. I to będzie jeszcze dodatkowo przyciągało tych osób, które chcieli pozdrawiаться u nas, bo ja już mówię, tak, żeby coś odwiedzić, zobaczyć w Sybiri, окромя przyrody niesamowitej, окромя zimy i mrozów dobrych. No, na dzisiaj u nas jeszcze prawie 0, tam plus minus 2 stopnie, także jeszcze zimy nie ma. Ale no, rok na rok nie быває. Rok temu faktycznie zima była minus 20, maksymalna, ja powiedział. 2 lata temu było 40, даже 45 minus. No, bywa i tak. Chociaż mówię, że tak rzadko. Ale mnie bardzo przyjemne, kiedy jest mróz, kiedy jest śnieg po kolana, no to odczuwaється zima, normalna atmosfera. I cały czas te, kto byli u mnie, mogą potwierdzić, że jest zapach powietrza. Такого я не odczuwał даже ни на Dominikanie, można powiedzieć, ni w Europie, ni w Afryce, nigdzie.
żeby był cały czas zapach ляса, zapach, no, zapach powietrza, zapach, najzdrowszy taki zapach tlena, można powiedzieć, czystейszy tlен z zapachem. Jak mówię, że jest kapsuła do tlenienia, тут nie powinny, nie trzeba kapsuły, тут bardzo dobre wszystko jest, samo powietrze. No i te metody, które ja dopracował, jeszcze parę dni temu udoskonalił to, co robili w tych warunkach, jest już no, dużo lepiej. I od tygodnia faktycznie już będzie pracować stałówka. To też rewelacja, bo no, jeszcze była niewykończona pierwsza, a po drugie nie było pracownika. Pracownik od jutra przychodzi i faktycznie my już rozpoczynamy, możemy karmić pacjentów. To też duży postęp. No i teraz pytanie, może coś chcecie zapytać. Janusz, proszę. W pierwszej kolejności u nas Kanada. Ja mam pytanie na temat jakichkolwiek instrumentów muzycznych, czy tam są, na przykład pianino, czy fortepian, jakaś gitara. Ty chcesz przyjechać za darmo? Ja mogę prowadzić występy muzyczne i śpiewne. No Kiedyś to byłem muzykiem. przywoź ekipę z Kanady i będziemy tu tańczyć, no co no. Ja myślę, że nogi twoje cały czas idą powoli do naprawy, nie? No tak. No. No. Ale mówię w tym sensie, że jeżeli jakiś instrument tam jest, na przykład pianino, to na pewno się pojawi trochę osób, które przyjadą, które na przykład umieją grać albo na gitarze, które nie muszą ciągać. Ja kiedykolwiek w przyszłości gdzieś jechałem, to brałem ze sobą gitarę. Janusz, u mnie szczęście, że wszędzie, gdzie ja kupował zakłady, zostawała pianino. Pianino było w Слободицах. Pianino było w Nowoczerkasku, тут w Rosji, w tym zakładzie wcześniejszym. I tu dwa pianina jest w tym zakładzie jeszcze. Ale myślę, że na ich grać niemożliwe. А хоча ж може якого спеціаліста заволати, може щось там і зробить з ними, але їх стан виглядає не за bardzo dobrze. Kiedyś miałem jedyną operację w moim życiu, to była operacja na przepuklinę i to był taki doskonały ośrodek w Toronto, półprywatny i właśnie tam byli ludzie, w ogóle było wesoło dosyć, bo jak ja wszedłem do pokoju, były 4 łóżka. Jedno było oprócz mojego, drugie było puste. I ja się pytam tych, którzy tam byli, a co z tym, co tam był? A oni mówią, nie przeżył. W każdym razie tam było pianino zupełnie rozstrojone do niczego, ale okazało się, że się na nim dobrze nadało grać i objawił się człowiek, który sprzedaje śruby, no, a który był koncertowym pianistą, który doskonale grał. I to była rozrywka dla całej grupy tam. Слухай, ти добре мислі подав, я навіть не мисляв о тих піанінах, які там стоять. Може, з двох хоч один може, виремонтуємо за той час, поки ти приїдеш. Jutro będę sprawdzał, kto tu co naprawia. No. Co jeszcze można pomyśleć, Janusz? Jakie myśli u ciebie jest? No generalnie myślę, że to jest dobra idea właśnie, że jak jest dobry nastrój, to ludzie też są zdrowsi. Po prostu ludzie się leczą. Tak, tak. Muszą być procedury i musi być nastrój. I musi być po prostu wesołość. Ja pamiętam, że kiedyś jak byłem na studiach, co tydzień chodziliśmy na takie rajdy studenckie. Gdzie ja to zawsze grałem gitarę, śpiewałem, byłem głównym tam muzykantem. No i to było bardzo wesołe. Braliśmy wino, piliśmy, chodziliśmy. Bardzo wesoło było.
I czasami warunki były straszne, ale nikt na to nie zwraca uwagi. Bo jak się usiadło przy ognisku, zaczęło się śpiewać, wypiło się trochę wina, było doskonale. Так, Януш, я теж przypominаю swoje czasy. Jeździli u Wiochi na tańczyć i kiedy byli w szkole. A teraz czasy zmienili się. Wszystkie siedzą na telefonie i na komputerze, a nie ma kontaktu między sobą. To troszeczkę źle. I wcześniej my byli szczęśliwi, wesołe, a teraz wszystkie smutne, bo siedzieć w domu. To też, ja mówię, ja nic nie wymyślił, no można powiedzieć, tym, co ja teraz mówię, żeby zrobić taką atrakcję, żeby u mnie тут był cały czas jakikolwiek ansambl, może być jeden, a może być wiele różnych. Zobaczymy, jak to będzie. Bo ten klub, ten kinoteatr, który u mnie tu jest, i on pracował wcześniej, його wybudowali, i on był jedynym całym w tym sanatorium. I ja myślę, że on powinien wykonywać swoje funkcje. U mnie byli inne tam namiary troszeczkę na ten salę tu koncertową, ale ja pomyślał, że nie ma co wymyślać. Ludzie wcześniej wymyślili to, co trzeba, i to trzeba rozwijać tylko i zrobić tak, jak ono powinno być. To zdrowie dodatkowe i szczęście, i miłość, można powiedzieć, która pochodzi od innych osób, nie tylko od tych, kto uzdrawia, a tych, kto daje takie szczęście duchowe. No. Jeszcze taka inna sprawa, która mi pada do głowy, to jest na przykład, żeby wieczorami organizować jakieś proste kursy tańca czy coś przy muzyce jakiejś tam, jakieś podstawowe kroki. To też bardzo mobilizuje wszystkich. I też taniec został wymyślony po to, żeby ludzi właśnie trzymać w dobrej formie, już tradycyjnie. Więc ci ludzie, jak zaczynają się, jakaś muzyka może grać, tam jakieś tam powiedzmy nagłośnienie czy coś, nie musi być żadne skomplikowane, ale chodzi o to, że ci ludzie po prostu, ci uczestnicy po prostu zaczną się angażować w to i nastrój się poprawia, efekty się poprawiają i przy okazji się mogą nauczyć jakichś prostych tańców. Tango, powiedzmy, walca, coś. Masz rację, Janusz. Sprawa w tym, że sami tańce, muzyka, one dają zdrowie. Ja, kiedy no, oglądał wszystkie możliwości uzdrowienia, to spotkał informację o tym, że sama muzyka jest dla zdrowia, a jest muzyka, która może i zabić. Tak na przykład jest symfonii, przy których, jeżeli даже dać ich, żeby słuchali krowy, to wy nie możecie wyobrazić. Na 30% oni dają mleka tylko od tego, że krowy słuchają symfonię. Wy możecie to wyobrazić. Na ile działa muzyka na organizm człowieka. To niesamowite rzeczy. I ja w swojej książce pierwszej opisał te sytuacje, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi. I wiele znajomych, którzy trzymali krów, mówił i dawał te przypisy, co trzeba im podawać. Wszystkim do pupy. Najprościejsza rzecz. Postał głośnik i niechaj daje muzykę. 30% mleka będzie więcej. Nikomu nie potrzebne. No taka prosta rzecz. To mleko u krów, a jak wy myślicie, u człowieka co inaczej działa? To samo. To produkcja hormonów, to produkcja komórek polepszaється, mózg polepszaje pracę, trawienie. Dlaczego mleka więcej? Bo polepszaється trawienie, wchłanianie wszystkich produktów przy używaniu muzyki. Niesamowite rzeczy dzieją się z powodu używania. Dlatego ja i chciałbym ruszyć ten temat dzisiaj, bo ludzie nie słuchają to, co trzeba, a
слухають то, що дають. А дають teraz ну, аж стіни чеснуться, а люди то слухають, ну, бо їх то намовляють на то. А є приємні речі для душі. Ми лічимо, що то бздури, а на самій справі то дуже поважні темати. No tak, to jest taka sytuacja, że ja jakieś tam powiedzmy 10-15 lat temu chodziłem na lekcje salsy, czyli takich tańców południowoamerykańskich. To jest bardzo fajny taniec. I później czasami chodziliśmy do klubu, prawdziwego klubu, gdzie grają muzykę. Z tym, że w tych klubach muzyka jest tak głośna, że zasadniczo nie jest w stanie się nic powiedzieć. Tam nie ma, ci ludzie na przykład, zasada jest, że młodzi ludzie idą do takiego klubu i się mają poznać. Jak oni się mogą tylko poznać na podstawie wyglądu, bo oni nie mogą ani słowa zamienić. Nie ma szans, żeby w ogóle jakakolwiek dyskusja, żeby cokolwiek kogoś usłyszał. Ну так, есть такие сродки, так и есть. Ну, myślę, że to trzeba rozwijać i ludziom proponować te rzeczy, żeby wracali do zdrowia nie tylko fizycznego, ale duchowego i przez zdrowie duchowe przychodzili do zdrowia fizycznego. Ja też bardzo chciałbym, тут jest też klub, można powiedzieć, i pracownicy, którym ja proponował. Widzicie, jest problem dzisiaj. Nikogo nie interesuje zdrowie. Nikogo. Ні взамін того, що він робить, ні взамін нічого. Він навіть не chce, interesują tylko pieniądze. A ja kategorycznie nie chcę płacić pieniądze, chociaż można byłoby więcej na przykład zarabiać i wynajmować tych artystów, a mnie interesuje, żeby człowiek dostał zdrowie, żeby ten, kto daje zdrowie duchowe, żeby on był zdrowy fizycznie. I nie spotkał teraz ni jednej osoby, która jest zdrowa. Co dzieje się? Komu nie proponujesz zdrowie, w zamian na coś wszystkie wybierają pieniądze. W jakim by stanie nie był, choć za 5 dni do śmierci, i on wybiera pieniądze. Ciężka sytuacja. Nikt nie chce uzdrawiać się. Ni za darmo, ni za pieniądze. To jakby by kto wsadził jakiś pręt w głowę i ludzie przestali myśleć o sobie. Dzisiaj przez telewizor było powiedziane, że w Chinach rozpracowali niejaki tam lek na podstawie pestek winogrodu, że można przedłużyć życie do 150 lat. Ja troszeczkę посміявся, bo mnie jeden znajomy w Свободицах używał różne wyciągi z pestek i winogrodu, tam i innych. Bardzo drogo kosztowali, niesamowite drogo. I przez parę lat ja go zapytał, no jak ty tam czujesz siebie? Mówi, bzdury, to wszystko tyle pieniędzy oddał. No, jedyne, co może pomóc, sami даже komentarze tam w telewizji mówili, że żeby uzdrowić człowieka, żeby on żył więcej, to trzeba pozbawić go od problem zdrowotnych. To wirusy, bakterie, grzyby, robaki i choroby. Człowiek nie umiera od starości na dzień dzisiejszy. Umiera w większości z tego, że jego zjadają wszystkie pasożyty, które on ma w sobie i które mnożą się z latami. Jego просто zżerają to. Człowiek nie rozumie, że w pierwszej kolejności nie trzeba pić tabletku od ciśnienia. Trzeba usunąć problemy, które powodują ciśnienie. Coś boli, to nie trzeba pić tabletkę od bólu. Trzeba walczyć z tym, co powoduje ból. Ja bardzo szczęśliwy człowiek, że u mnie jest mnóstwo pacjentów, które po turnusach
не ўжываюць ні еднай таблеткі, а ўжывалі па 20 дзенне. Ні еднай. Такіх вынікаў я не знам нігдзе. І зараз размаўляю в Росії тут з jednym чалавекам, з лякарзам, і цэлы час мы не можам зразумець еден еднага толькі па еднай прычыне. Хаця ён барзна хце зразумець, як працуе то, што я раблю, і ён мовіць: ну я быў там, была гладówка, ото лячили гладówкой. Я мовлю йому: гладówка то не jest эффектом лечничим в целости. Żeby człowieka wyleczyć, jemu trzeba dać. Można tam coś odsunąć i żeby on no, w krótkim czasie. Ale głodówka to nie jest efekt leczniczy. To oczyszczanie jakby troszeczkę. I to, kiedy człowiek nie wytruł pasożytów tych samych, i albo wirusy, bakterie, grzyby, robaki, one zżerają człowieka, kiedy on głoduje w kilka razy szybciej. I on czuje siebie chwilowo lepiej, a później rozumie, że coś się stało podczas głodówki, i on czuje siebie jeszcze gorzej. Także jest rzeczy, które ludzie teraz proponują, te same głodówki, oczyszczanie organizmu, ziołami, tam różnymi takimi rzeczami, ale to troszeczkę za mało. Trzeba kompleksowo działać na cały organizm. I oczyszczanie, teraz to, co ja zrobił, oczyszczanie żył, to ja liczę rewelacja. Dzisiaj sobie robił i wy nie możecie wyobrazić, że kiedy wstał, sami mięśnie na tyle byli takie rozluźnione, takie miękkie. Ja naprawdę sam od siebie zdziwiony. No, tym rozpracowkom, które ja robię na dzień dzisiejszy, nie ma konkurencji, nie ma nic, żeby coś można даже zastąpić. Także jest wiele ciekawego, co można тут jeszcze dodatkowo zrobić, okrem tego, co my używali wcześniej, to, co jeszcze jest w Sybadzicach, to troszeczkę uzupełnić. Sama atmosfera здесь тут no, dużo lepsza. Także jeszcze myślę, mnie potrzebne będzie może z kilka tygodni, może z miesiąc, żeby uruchomić już doskonale stolówkę i żeby tam ktoś już zaśpiewał. Albo będę sam ja śpiewał. No co zrobisz? No. Myślę, że pouciekajcie wy wszystkie do domu, jak ja stanę śpiewać. Co, a głosu do śpiewania mnie Bóg nie dał. Coś daje innego, ale nie wszystko naraz. Także takie rzeczy. To jest tak, jak tutaj popularne jest, zwłaszcza wśród Chińczyków. Kiedyś chodziłem na Tai Chi i ja byłem jedynym białym człowiekiem w grupie, która składała się z samych Chińczyków. No i oni wieczorami zawsze chodzili na karaoke. Karaoke, czyli muzyka gra i każdy śpiewa. I to jest dobre, jeżeli ktoś potrafi śpiewać, ale jak ktoś czasami wyjdzie, a nie ma zupełnie słuchu, to może zabić całą publiczność. No, zabijać nie będziemy, bo nie każdemu daje głos na to, żeby śpiewać. No, tak i ja. No, w życiu nie było tak, żeby ja gdzieś tam wiele śpiewał, bo no, nie ma głosu, to nie ma głosu. No. W Rosji jest taki даже w telewizji konkurs, kiedy no, znani śpiewaczy, jak to powiedzieć, odróżniają tych, kto śpiewał, kto ma głos i kto nie. Ktoś tam śpiewa piosenkę, a kto to śpiewa, później liczyć, czy to podróbka, czy to prawidłowo. I później widzisz różnicę, naprawdę, że jest ludzie, którzy śpiewają i mają głos, a jest ludzie, którym to
No, ale fajnie wyglądaje i bardzo dużo mylią te osoby, które jest w konkursie. No, także takie rzeczy. No i co jeszcze jest e, ciekawego? Kto jeszcze chce porozmawiać na ten temat? No ja myślę, że jak ktoś nie ma głosu, no to nie szkodzi. Trzeba śpiewać, ale wtedy w grupie, bo wtedy nie będzie słychać, że ktoś fałszuje, jak jest więcej osób. I to też jest sposób, Wiem, że żeby ty każdy śpiewajesz. śpiewał. Rozpoczynaj, możesz tu pieć. No ja śpiewam, jak jestem sama, jak mnie nie słyszy, albo śpiewam A ty zwierzętom. oczy myśli, że nas nie ma. No, jak się spotkamy, to wspólnie możemy zaśpiewać. Ja jeszcze, No, muzyka, no to jest naprawdę coś wspaniałego. jeszcze jak byłem w szkole i chodziłem na takie rajdy też studenckie i właśnie była jedna dziewczyna, która znała wszystkie piosenki, ale nie miała słuchu, ale było dobrze. Znosiło ją tam co jakiś czas z tonu, ale śpiewała i każdy był zadowolony. No tak. Nie było wiele głosu, ale znała wszystkie piosenki, tak? Tak. No to dobrze. Ja Co jeszcze, jeszcze? No proszę. ja jeszcze chciałam dodać, że kiedyś w tych wszystkich sanatoriach były codziennie wieczorki taneczne w Polsce. Tutaj na przykład w Niemczech ja jeszcze pracuję i robię takie 2-3 razy w miesiącu też takie wieczorki taneczne. I nie macie pojęcia, jak ludzie chętnie przychodzą na te wieczorki. Przychodzą pary, przychodzą samotnie i tak tańczą naprawdę od pierwszej pioseneczki. Wychodzą na parkiet, tańczą, cieszą się. Na końcu ściskają nas niesamowicie, dziękują za tak miły wieczór. I naturalnie coraz mniej jest tych starszych ludzi, którzy przychodzą na te tańce, ale jest taka atmosfera. Ja zawsze przychodzę do domu, choć jest ciężko, bo to trzeba instrumenty przygotować, zanieść i znowu do samochodu przywieźć, ale ja czuję się sama naładowana taką dobrą energią. Także to pomału znika. Teraz naprawdę są wieczorki tylko z DJ-ami i tam jest tak muzyka głośna. Ja ostatnio chciałam zobaczyć, co się dzieje w ogóle tutaj w okolicy i byłam właśnie na takim spotkaniu, gdzie był DJ i gdzie była naprawdę głośna muzyka. To nie jest w ogóle do słuchania. Potem mnie głowa tak z tyłu bolała. I ja myślę, że powoli kończą się te wieczorki taneczne, a szkoda, bo są naprawdę fajne. I już ta nowa generacja nie przychodzi właśnie na takie wieczorki. Ta nowa generacja właśnie chodzi na wieczory z DJ-ami. No, a co do śpiewania, to każdy śpiewać może. No, także czasami robimy też takie karaoke, czyli Śpiewać może każdy, tylko słuchać jak będą ci nie, to też. Czy wszyscy wytrzymają to, czy nie wyjdą. Ale naprawdę robiliśmy też karaoke z tymi ludźmi i ludzie chętnie śpiewają, chętnie. I nawet jak do tańca śpiewamy i tak dalej, to wybieramy takie kawałki, żeby ludzie przy tym śpiewali. I mówię wam, to jest naprawdę fantastyczne. Ja też nie lubię DJ-ów, nie lubię takiej głośnej muzyki, ale lubię właśnie takie wieczorki taneczne. I na przykład nauczyłam się wiele takich line dance albo freestyle, jak to się mówi, i tańczy się grupami. Takie różne kroki i to też pokazuję ludziom i uczę ludzi nowych kroków przy tych piosenkach i ludzie robią to bardzo chętnie, naprawdę. Teraz właśnie w poniedziałek też miałam taki wieczorek taneczny, to naprawdę w grupach jeszcze bardziej ludzie bardzo fajnie tańczą, uczą się nowych kroków,
śpiewają przy tym, są zadowoleni, naprawdę dziękują nam i idą zawsze zadowoleni do domu. Także polecam. Przyjeżdżajcie do mnie. Ja chciałam powiedzieć takie spostrzeżenie. Niedawno byłam w sanatorium w Ciechocinku i są tańce codziennie w niektórych sanatoriach od godziny 19. I powiem wam jedną rzecz. Ludzie starsi fantastycznie się bawią. Ja jestem zaskoczona, Prawda. jak Mają tyle siły. jak skaczą, jak tańczą po nowoczesnemu. Ja to czasami takie oczy mi wychodziły z orbit prawie, bo naprawdę i mężczyźni, i kobiety, panie, gruba, chuda, cienka, stara, krzywa, wszyscy tańczą. Jak nie ma partnera, nie ma chłopaka, bo wiadomo w sanatoriach tańczą same. Dziewczyny, kobiety w kółeczku, z boku gdzieś sobie, w którym sanatorium nie ma takiego wieczorka, więc chodzą do innych sanatoriów po sąsiedzku, ale przeważnie w każdym sanatorium są od poniedziałku do piątku są, czy od wtorku do soboty są codziennie wieczorki. Także nawet za darmo, nie muszą starsi ludzie płacić pieniążka, chyba że chcą tam więcej osób, 4, no to wtedy trzeba 10 zł dać za rezerwację, żeby mieli gdzie usiąść. Atmosfera przesympatyczna, jest naprawdę fantastycznie. I tacy ludzie nawet o laskach też podskakują, z tym, że jest troszkę za głośno. I nie jest DJ, tylko jest z 2 muzyków albo jeden na akordeonie przygrywa na żywo, podśpiewuje, no podkład tam jakiś ma, wiadomo, nie, że on tam, ale jest super. Bawią, ja jestem zaskoczona, jak ci ludzie się bawią, starsi. Ja kiedyś był, to może z 15 lat temu, 10-15, może więcej, nie pamiętam, w Krymu, w sanatorium i tam było dużo sanatorium bez specjalizacji taka dla osób więcej niepełnosprawnych, taki był даже wydział w całości leżących, cały budynek był dla nich i dużo było na wózkach inwalidzkich. Я wiele widział po telewizorze, że jest даже konkursy takie, jest zawody, że ludzie tańczą na wózkach inwalidzkich. Ale to, co ja zobaczył na żywo, że większość ludzi na wózkach inwalidzkich siedzą sami sobą i przeżywają ten czas, można powiedzieć, z ich problemami. A tam ludzie na tyle byli szczęśliwi, jak вони tańczyli, to naprawdę. Ja chciał to nagrać, a później powiedział, że no, nie można tego nagrywać, to trzeba tylko zobaczyć i przez całe życie pamiętać o tym, że ludzie даже na wózkach jest bardzo szczęśliwi, zadowoleni życiem i naprawdę to daje wyobrażenie. Także nie tylko ludzie chorzy, nie tylko ludzie zdrowi, a даже ludzie, którzy stracili, no, można wiele funkcji i niektóre załamane, a niektóre radosne życiem i даже tańczyć na samych wózkach. Na jednym kole, jeżeli wy widzieli, jak one wykręcają, to trzeba patrzeć. To niektóre patrzą to przez telewizor czasami tam coś pokazuють, a to na żywo i to faktycznie tam co drugi dzień byli tańce i no, byli tańce dla zdrowych, a później tańce dla tych, kto na wózkach, specjalnie dla nich było zrobione, to naprawdę daje wyobrażenie. I chęć do życia, naprawdę. Chęć do życia, że jak zobaczy, że ta osoba tak tańczyć na wózku, no to sami nogi idą u tych, kto ma no, na 100% mniejsze problemy, jak u tych, kto ma naprawdę. Także Ja ja... myślę, No, ja proszę. myślę, że się tam przydało, żeby tam było jakieś pianino,
gitara, akordeon. Na przykład ja kiedyś płynąłem na statku MS Wyspiański do Ameryki Południowej, to było w 1973 roku. I to się przekracza się Atlantyk, jest 46 osób w załodze, nie mają co robić i piją. I był akordeon na pokładzie. Ja wziąłem ten akordeon, po dniu się nauczyłem grać i zapewniałem im rozrywkę. Już mniej pili, już było mniej tych takich pijańskich tam party po kabinach. Także jak coś jest, to ktoś się zawsze pojawi, to coś pogra, zaśpiewa i atmosfera się od razu wytwarza. No, trzeba pomyśleć na te wszystkie. Ja dlatego dzisiaj rozmawiаю. Trzeba pomyśleć na wszystkie te tematy. Także jest już u nas, kto będzie grał na pianinie. No, pianino tylko trzeba naprawić. Ale jak ty mówisz, że był bardzo zepsuty i u mnie takie same, no to może już raz. No, co to? Na nerwach. No, jak u nas mówią, że ty grajesz na jakimkolwiek instrumencie, mówią, nie, tylko na nerwach. No, takie Jak jest grupa, to nie jest ważne, czy ktoś ma słuch, czy nie ma słuchu. Bo pamiętam z tych rajdów studenckich, to się nie liczyło, dlatego że w grupie zawsze, nawet ten, co nie ma słuchu, to jakoś tam śpiewa i się podciągnie i też jest zadowolony i ma przyjemność. Także oczywiście nie musi śpiewać solo, ale w grupie nie ma problemu. No tak jest. No i co? Jakie u was pytania na temat zdrowia? Mogę teraz odpowiedzieć. A czy udało ci się znaleźć pracowników teraz tam do tego ośrodka? No jest na tyle, ile trzeba. Ja by tak powiedział na dzień dzisiejszy. Także na perspektywę trzeba jeszcze znaleźć i szkolić, ale na tyle, ile potrzebne, na tyle jest. Bardzo dużo poszukiwał kucharza, ale myślę, że Bóg wszystko kieruje, bo stolówka jeszcze nie była wiele gotowa, ja poszukiwał. A teraz jak stolówka już gotowa, no to i kucharz jest. No, my tylko denerwujemy, męczymy się wszystko, a na samej sprawie Bóg kieruje tym procesem, ja myślę, doskonale. Także wszystko będzie dobrze. Wszystko układaється tak, jak potrzebne. Najgorszym było znaleźć pracowników, Janusz, ty wiedział, na Dominikanie. To był problem niesamowity. Tam pracowniki, no, w całości, no, w Polsce, można powiedzieć, jeden, a w Dominikanie trzeba 5 zamiast tego jednego Polaka albo Rosjanina. Bo tam nikt nie chce wiele ruszać. No, oni tak powoli wszystko robią, że szykujący. Tak czy nie? No, jeżeli chodzi o klimat tropikalny, to jest zasada w ogóle, żeby się wolno ruszać, bo ja pamiętam, że nas nawet nam tłumaczyli na statku, jak przekraczaliśmy równik, płynąc do Ameryki Południowej, że za szybko się nie ruszać, bo jest tak gorąco, że jak człowiek zrobi kilka szybkich kroków, to momentalnie się zmęczy. I w tych wszystkich właśnie krajach południowych, to oni mają zasadę, że oni bardzo wszystko powolutku robią i się nie przejmują, a czasami często robią to do przesady, bo często po prostu im się nic nie chce robić. Jak na przykład pojechałem do Ekwadoru, zobaczyłem tych ludzi, którzy siedzą i dla nich czas nie ma żadnego wymiaru, po prostu siedzą i patrzą w ziemię i nic nie robią. To sobie pomyślałem, im by się przydał taki system jak w Związku Radzieckim, żeby ich wziąć w jakieś ryzy i dać im jakieś zasady wprowadzić. No, ich trzeba dać do Białorusi teraz. Związek Radziecki już minął, a w Białorusi na dzień dzisiejszy jeszcze funkcjonuje zakon, kiedy człowiek, który nie pracuje, płaci państwu pieniądze. We wszystkich krajach jest ludzie, którzy nie pracują, nie mogą znaleźć pracy, to im państwo finansuje. A w Białorusi odwrotnie. Jeżeli ty nie pracujesz, ty powinien płacić pieniądze państwu.
Ciekawa. No ale jak nie pracuje, to skąd weźmie pieniążek, żeby А це zapłacić? його проблеми. І ті, хто не працюють, платять 100% за услуги. Leczenie. Ні, і за лічення, і за услуги. Ten, хто не працює. Ну, не хоче працювати, то нема що побирати услуги у Львові. Видите? No tak, bo nie płaci podatków. No, nie płaci podatków. Może Łukaszenka liczy tak, że on kurczę pracuje, tylko nie chce pokazać, że on pracuje. Rozumiecie, nie? No, No dobre. no. W Także tej chwili, no, w tej chwili jest problem z pracownikami wszędzie. U nas jest wielki problem. Żona nie może znaleźć pracowników do swoich sklepów. I ci pracownicy, którzy chcą, oni już są starsi, osoby są starsze i nie można ich zastąpić, bo po prostu ludzie po czasie, kiedy zaczęli dostawać za darmo pieniądze 5 lat temu, po prostu w tej chwili nie mają ochoty do pracy. Siedzą, wolno siedzieć w domu i nic nie robić. tak jest. Tak jest. Wszędzie teraz i w Rosji też. No w Rosji jeszcze gorzej w związku z tym, że czas idzie ten proces niedobry jeszcze z Ukrainy, także no, jest mniej osób, bo oni teraz no, odłączone wiele od pracy i wiele robią to, co no, w normalnym życiu wcześniej nie robili. Także jest no, w życiu problemy, walczyć trzeba, no co zrobisz? Przeżyć ten czas. Ja myślał, że z czasem coś jeszcze tak niedługo będzie bezrobocie duże, bo wszystko komputerzy, wszystko maszyny zastępują. A тут виходить, ілі їх ти не робить тих машин, а і так працівників бракує. І воно не бракує фізично, бракує тим, що люди перестали хотіти працювати. Як побачиш, кожен другий фактично не працює. У Зв'язку Радянським була кара, той, хто не працює, мог йти до в'язення. До в'язення. За тунеядство так називалось. Ну. Teraz tego nie ma. A wcześniej wszystkich wymuszali pracować, bo pracy państwo mogło dać wszystkim. Realnie. No to jeśli socjalizm powinien być taki, że każdy pracuje, każdy dostaje. No i żyją wszystkie jakby równo. Teraz różnica w tym, że niektóre mogą żyć, dostawać pieniądze za nic. No. У mnie był jeden pacjent i pytał u niego, ile masz dzieci? No, parę dzieci jest, a sam chory nie może chodzić, można tak powiedzieć. Mówię, a ile chcesz zrobić dzieci? No, 10, może 15. Ja mówię, a jak ty będziesz ich karmił? U ciebie już nie ma pieniądzów, ty już nie pracujesz. A jaka różnica? Państwo będzie finansowało. Rozumiecie, nie? Także ludzie nie zainteresowani pracą. Oni tylko robili dzieci i koniec, a państwo finansuje, czym więcej dzieci, czym więcej finansuje. Takie ciekawe życie teraz idzie. No co, jak chce kto zobaczyć Sybirię, zobaczyć to, co my robimy, odwiedzić, zapraszamy. Dziękuję. Kto tam już zbieraється? Tam już dzwoniło kilka osób z Antonii, chcieli pojechać. No. I kiedy na Sylwestra rzeczywiście? No ja myślę, że tak. No. Liza, lecimy? No, nie wiem. No ja muszę tutaj zakończyć. Chyba zrobię Sylwestra tutaj w górach. A po Sylwestrze jestem wolna. Muszę Po sąsiadów Sylwestrze. zapraszać. To po Sylwestrze na Syberię, tak?
Ostatni. Ale jak Antoni będzie na Sylwestra? Co Mm. będzie? No Antoni na Sylwestra ma być, tak? Nie wiem jeszcze, nie Aha. uzgodnili ostatnią datę. Także dawajcie, myślicie kiedy, co i jak. Wtedy będzie. Tak, No musimy przedyskutować wszyscy w grupie. Zobaczymy, kto tam, może ktoś się wybierze. no. Dobrze. Janusz powinien z Kanady tam całą ekipę ściągnąć. Da, Janusz? W tej chwili to nie jestem w stanie się ruszyć nigdzie, bo między innymi też ze względu na to, że żona nie ma wystarczająco pracowników. Ale nie tylko to, ja jestem też bardzo zajęty, także jeszcze muszę. No i poza tym w tej chwili jednak warunki muszą się odblokować, warunki po prostu, bo to jest za dużo w tej chwili by było przygotowywania, zorganizowania. Stres związany z tym, żeby to teraz się wybrać, by był większy niż korzyści wynikające z leczenia. Także. Natomiast z Polski myślę, że nie ma, tak obserwując to, nie powinno być problemu przez to. Jest komunikacja w tej chwili. A to od was trudniej niż od nas? No od nas trzeba przede wszystkim dolecieć do Polski, z Polski trzeba dolecieć gdzieś tam, tłumaczyć się, żeby dotrzeć do Królewca i tak dalej, także jest to duża wyprawa. Od nas nie byłoby mniej niż miesiąc, co najmniej miesiąc, by nie było sensu po prostu, bo prawie więcej niż tydzień zajmie samo podróżowanie. No może być, tak. No i teraz wszystko jest zablokowane. U nas jest tak, że po prostu oficjalnie Rosja nie istnieje. W banku nie istnieje Rosja, nigdzie. W biurach podróży po prostu Rosja jest wykreślona u nas z mapy zupełnie. Także jeżeli człowiek by chciał, po prostu musi jej No, określić. będziemy czekali, no co, 3 lata czekamy, jeszcze poczekamy, no co. Dobra, no na razie skończymy temat, także zapraszam. Będziemy robić jakiekolwiek iść do przodu i robić coś innego dla tego, żeby uzdrawiać waszą duszę тут u siebie. Także jest u was nad czym pomyśleć i może kto jest chętny даже z innych krajów przyjechać i darować zdrowie, szczęście, miłość innym. Dziękuję za uczestnictwo. Do następnego razu. No, do widzenia.